Ostatnią rzecz, którą my chcemy robić w Nerd Management jest to, żeby was straszyć. A Paweł mi mówi, że jednak nie, że to nie ma się z czego cieszyć. Tak, niestety żyjemy w bardzo smutnych czasach. To nie chodzi o to, żeby udawać, że nic złego się nie dzieje. Tutaj problem, tu w ogóle rozwiązanie, tu masakra. Szefowie firm, przełożeni, no często tak epatują strachem. Jeżeli widzisz gdzieś, że ktoś cię tutaj straszy, to się zastanów, jaki ma w tym interes. Że na twoje miejsce zawsze jest jeszcze 5 chętnych, którzy chętnie tutaj przyjdą. Skoro ja się boję, to wy też musicie. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Słuchajcie, ostatnio nagraliśmy shorta na ważny temat, bo dotyczący wypalenia zawodowego, depresji w naszej branży. To było oparte na konkretnych raportach. Nadaliśmy temu shortowi taki dosyć clickbaitowy tytuł, czyli jest źle i będzie jeszcze gorzej. Już nie możesz tego ignorować. No i ten clickbait nam wystrzelił. Ten odcinek był odsłuchiwany i oglądany no znacznie częściej niż inne. Ja się bardzo ucieszyłem, bo stwierdziłem, wow, fajnie, chwycił nam temat, no i super, że tak to wyszło. A Paweł mi mówi, że jednak nie, że to nie ma się z czego cieszyć, że to clickbait trochę. Paweł, czemu nie ma się z czego cieszyć? Tak, niestety żyjemy w bardzo smutnych czasach i no, tak po prostu działają algorytmy na YouTubie. Tutaj my z jednej strony jako twórcy mamy przerąbane, bo nie liczy się treść, nie liczy się wartość, bardzo ciężko wbić się w algorytmy YouTube'a, dlatego tych was, których to denerwuje, to przepraszamy, ale to jest coś, co może zadziałać sensownie, czyli właśnie te prośby nasze o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie tego odcinka, ponieważ to jest coś, co pcha content do przodu. I teraz to i w jaki sposób działają clickbaity, w jaki sposób działa to na nas, no to jest bardzo rzecz taka destrukcyjna i z tego musicie sobie zdawać sprawę. Musicie zdawać sobie sprawę, że to, że my jesteśmy tak napędzani strachem. Tutaj ludzie od YouTube'a, od marketingu już to bardzo dobrze zbadali. Podlinkuję tutaj nawet taką bardzo fajną dyskusję, która dokładnie omawia, jak tutaj te algorytmy działają. Ona jest dość długa, więc jeżeli nie lubicie słuchać długich rzeczy, no to w skrócie wam powiem, o co tutaj chodzi. Bo chodzi o to, że taki clickbait, który stosujemy, on wzbudza takie reakcje właśnie obronne, żyjemy ładowani strachem. I to nie jest fajne, ponieważ ostatnią rzecz, którą my chcemy robić w Nerd Management jest to, żeby was straszyć. Tutaj nie chodzi nam o to, żeby was straszyć, dopakować was jeszcze bardziej tym, co się i tak dzieje w większości w mediach populistycznych, no to jest to praktyka taka codzienna, więc wy otwierając już w ogóle YouTube'a, patrząc na wasze kanały czy media, które subskrybujecie, z każdej strony was atakuje. Tutaj problem, tu w ogóle rozwiązanie, tu masakra. I teraz to jest o tyle niefajne i niebezpieczne, że my jako ludzie nie jesteśmy na to odporni. Może ci się wydawać, że ty na clickbaity to rozgrywasz, ty wiesz, że to jest tutaj ściema, to jest tylko po to, żeby zwiększyć ruch, ale klikasz. To mamy to w statystykach, widzimy, że odcinek, który nazwaliśmy w ten sposób, no, się dużo lepiej klika, i też dużo lepiej algorytmy go podchwycają. I to jest o tyle niefajne, że kiedy żyjesz w takim permanentnym strachu, to wpływa na jakość twojej pracy, a to jest w perspektywie twojego lidera, to jest rzecz bardzo zła z tego względu, bo kiedy będziesz po prostu się ładować takimi rzeczami, że tutaj jest źle i będziesz jakby eksponował się na te clickbaity wszystkie, które będą cię atakować, no to po prostu zryje ci to beret, mówiąc kolokwialnie, co się przełoży na to, że będziesz zestresowany. Kiedy będziesz zestresowany, no to twoi ludzie będą dużo bardziej zestresowani, bo chyba nie ma nic gorszego niż szef, który się stresuje, wywiera jakąś presję, czy generuje toksyczną atmosferę w pracy. Dlatego to jest coś, czego my chcemy unikać zdecydowanie w Nerd Management. Nie chcemy stosować takich właśnie bezczelnych clickbaitów po to, żeby budować tutaj z jednej strony zasięgi i zwiększać tutaj podatność naszą na algorytmy naszych treści, a z drugiej strony to wymaga tego, żebyś ty nam pomógł, ty nam pomogła i dali lajka, zasubskrybowali ten kanał, bo to wtedy te treści niesie dalej w sposób taki
normalny, organiczny. Nie zmuszajcie nas do tego, żebyśmy was straszyli, bo to jest ostatnia rzecz, którą chcemy robić. Ale też możemy z tego wyciągnąć naukę do tego, w jaki sposób pracujemy jak liderzy, prawda? Bo muszę przyznać, że mi to jest dosyć obce, bo nie stosujemy czegoś takiego w pracy, ale z rozmów z różnymi ludźmi na konferencjach czy ze znajomymi i tak dalej, jednak widzimy, że często się zdarza, że szefowie firm, przełożeni, no często tak epatują strachem. Mówią, że no teraz idą złe czasy, w związku z tym w naszej firmie pewnie też będzie słabo, albo nie wiadomo, czy będzie z czego wam pensję zapłacić, albo że to już chyba w IT się nie zdarza, że na twoje miejsce zawsze jest jeszcze 5 chętnych, którzy chętnie tutaj przyjdą. Ale zasadniczo takie podkreślanie negatywnych emocji, teraz chociażby mamy duże fale zwolnień, zwłaszcza w Krzemowej Dolinie, w dużych firmach IT. I słyszałem takie głosy, że no niektórzy liderzy tak to wypychają te informacje. Zobaczcie, gdzieś tam u nich jest jeszcze gorzej, więc cieszcie się tym, co macie. Zasadniczo nie jestem zwolennikiem tego, żeby to tak podkręcać i właśnie tym epatować tym strachem, żeby na przykład ludzie się bali, nie wiem, o swoją pracę, o to, czy jeżeli ich praca zostanie dobrze czy źle oceniona, no to na przykład grozi ich zatrudnieniu, czy to, czy szef ma humor akurat dzisiaj dobry czy zły, wpływa na ich ocenę. Wiadomo, że warto podkreślać to, że to miejsce, w którym się znajdują, że mogą się tu czuć bezpiecznie, informować ich o tym, w jaki sposób na przykład nasza firma sobie radzi z problemami, które mają miejsce na całym świecie. To nie chodzi o to, żeby udawać, że nic złego się nie dzieje, ale żeby właśnie w drugą stronę nie epatować tym, że bójcie się, co będzie, że świat jest teraz niepewny, to wiemy to wszystko z wiadomości. Nie ma sensu używać tego jako argumentu w nieudolnej próbie motywowania ludzi do pracy. Dokładnie tak i taką próbę zdecydowanie lepiej zastąpić transparentnością i zaufaniem do siebie, do ludzi, zamiast strachem. Tego strachu mamy za dużo, żyjemy w nim zdecydowanie za bardzo i to jest też istotne, żeby się od tego po prostu odkleić. Więc jeżeli chcesz się mniej bać, to unikaj tych clickbaitów. Jeżeli widzisz gdzieś, że ktoś cię tutaj straszy, to się zastanów, jaki ma w tym interes, że on cię straszy. U nas to był eksperyment, który no niestety potwierdził, że dokładnie ten świat tak działa. Te platformy, z których korzystamy, czyli i YouTube, i LinkedIn, i Instagram, one działają dokładnie w ten sam sposób, więc musicie być tego świadomi, jakie konsekwencje to niesie dla was, wziąć pod uwagę to, jakie konsekwencje to niesie dla waszych ludzi, że kiedy wy będziecie zestresowani, będziecie po prostu na nich wpływać źle i zamiast ich również straszyć wtedy, bo to jest takie naturalne, że skoro mnie straszą, ja się boję, to wręcz później dochodzi do tego, że zaczynamy bronić tego swojego strachu, że to ja mam podstawy do tego, żeby się bać i skoro ja się boję, to wy też musicie. Więc to bardzo negatywnie może wpływać na wasz zespół, nawet podświadomie. Dlatego zastanów się, zrób taką analizę, co do siebie dopuszczasz, jaki to ma na ciebie wpływ i uważaj na to, żeby to po prostu nie zryło ci czapki i zadbaj o siebie, bo w dzisiejszych czasach chyba najważniejsze to jest właśnie to bezpieczeństwo psychologiczne i kontrola, filtrowanie tego, co do nas dociera i po prostu rób swoje. Skup się na tym, na co masz wpływ, a rzeczy takie właśnie jak kryzys czy Dolina Krzemowa, na to nie masz żadnego wpływu, więc jest to rzecz, która nic w twoim życiu nie zmieni, więc zajmij się tym, na co masz wpływ, na co możesz wpłynąć, na siebie, swoje zachowanie, na swój zespół, swoich ludzi i zadbaj i o siebie, i o nich. A my zapraszamy Cię do zapisania się do naszego newslettera na stronie nerd.management/newsletter. Obiecujemy, że już nie będziemy wrzucać takich clickbaitów, będziemy uczciwie pisać w tytułach, o co chodzi. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w najbliższy wtorek o 8:00. Trzymajcie się, cześć!